Witajcie z Zielonej Góry. Wyciągnąłem swój stary rower Lazaro, 10-letni cross. Dokupiłem sakwy i będę dzisiaj sprawdzał po raz pierwszy w życiu, jak to wygląda, to kolarstwo przygodowe z sakwami. Chcę przejechać największy swój dystans w tym roku, około 70 km. Cel: most w Stanach, w tych polskich Stanach. Dzisiaj przede mną ponad 70 km i szczerze mówiąc sam nie wiem, czy jestem na to gotowy. Najdłuższa trasa w tym roku moja to 35 km na razie. To chyba najszybszy odcinek na tej trasie Zielonej Strzały. Gorzej będzie wracać. Ok, wyjeżdżamy z centrum miasta. Teraz już droga rowerowa do Zatonia. Było blisko nieszczęścia, bo wypadł mi statyw. Okazało się, że za słabo go tutaj jednak przymocowałem. Muszę coś lepszego wymyślić. Lody włoskie, kawa, gofry, Pałac Książęcy, Zatonie. No i jesteśmy na miejscu. Znaczy nie na miejscu, ale na mojej przerwie. Są już przygotowania do dzisiejszego koncertu. Dalsza część parku również jest urokliwa. No i wracamy na drogę rowerową. Tym razem nowy odcinek, który łączy Zatonię i Niedorad. Tutaj już droga biegnie dosłownie przez las. Niby droga samochodowa jest obok, ale ruch jest znikomy. To moja pierwsza wyprawa z sakwami. Wcześniej woziłem wszystko w plecaku. No było ciężko, szczególnie, że asortyment się powiększał. Zacząłem robić kawy w terenie, a teraz elegancko. Ten leśny odcinek od Zatonia do Niedoradza, mimo że krótki, to mocno się dłuży przez to, że jest strasznie nudny. Nic tu się nie dzieje, można powiedzieć. Jedyne co się wydarzyło to to, że musiałem zmienić okulary, bo tamte mnie strasznie uciskały. Aż głowa bolała. Tutaj takie piękne stawy prywatne. Zakaz kąpieli, zakaz łowienia, zakaz wchodzenia i tak dalej. Ale popatrzeć można.
jest droga S3 przed nami. Podobno jest tu jakaś ciekawa, stara stacja. No i jest. Jest faktycznie stara. Niedorad się kończy i tu jak zawsze sprzedają jagody. Musiałem tutaj skręcić, bo patrzę, fajne widoki. O, pięknie. I chyba bocian tam lata w oddali. Albo coś innego wielkiego. Ta część trasy jest już mocno ruchliwa. Mało przyjemna, trzeba przyznać. Ale za chwilkę dojedziemy do Otynia, a tam już kolej na rower i piękna autostrada rowerowa. Nie mogę się doczekać. No jest i Otyń. Kusi ten znaczek, ale na S3 on jest, to jak ja mam tu wjechać, to chyba nawet nie dam rady. Nie ma opcji. Oficjalnie wjeżdżam na trasę kolej na rower w tym miejscu. Hej, hej, hej! I od razu mamy tutaj pierwszą stację kolejową w Otyniu, która jest teraz zajmowana przez kawiarnię. Stacja Kultura, kawiarnia. Problem w tym, że na kawę to ja jadę pod most, że tak powiem, w Stanach. Jestem tutaj, czyli w tą stronę. A niżej jest Nowa Sól. W sumie to już jestem prawie w Nowej Soli. A tu Otyń i Modrzyca od razu. Niczym pociąg, płasko, jak na nasypie kolejowym. Ciekawe, że te drzewa tak dookoła zdążyły obrosnąć, biorąc pod uwagę, że kiedyś tu jeździły pociągi. Dla takich widoków zawsze warto zboczyć z trasy. Żniwa na całego. I za to lubię tą trasę, że obok właśnie są pola i fajne widoki. Ale pachnie skoszonym już zbożem. Jest coś nostalgicznego w tych żniwach. Takie wspomnienia z wakacji u babci na wsi. Jedyny minus tej trasy to przejazdy drogowe na trasie kolejowej.
Zaczyna się, zbliżamy się, zaczyna się most. A więc jest stary, zabytkowy most kolejowy w Stanach. Obecnie przerobiony na drogę rowerową i pieszą. Jest Jodra. A tam gdzieś bym chciał właśnie wypić kawę na tej plaży dzikiej. Tam też ma piknik. Stan wody niski, bardzo niski. Jakoś tam dojechać pod sam brzeg Odry, tylko nie wiem zbytnio którędy. Droga z boczku jest, ale zjazdu nie ma. Nie mam jak tu zjechać. Muszę jechać dalej, poszukać jakiegoś miejsca, w którym ta droga rowerowa, kolej na rower odbija. Jest możliwość zjechania. No i zjechałem z tej drogi rowerowej. I ta trasa powinna doprowadzić mnie na brzeg Odry. Obok tego mostu. Średnio przyjemna droga, delikatnie mówiąc. Jest i most. Także pod mostem i na brzeg Odry. No robi wrażenie, trzeba przyznać. Kawał mostu. Ale ten dojazd na brzeg wcale nie jest taki prosty. Wow. Prawie się wyglebałem, ale jest. Jest mój zjazd. Chyba trochę mnie poniosła wyobraźnia, żeby tutaj jechać tędy, bo jest ciężko. Ale miejscówka. Nieźle tu się podsłaniało przez ten niski stan Odry. Oj, kawał drzewa tutaj leży. Szkoda, że nie robi ogniska. Bardziej się zmachałem tym odcinkiem tu przy Odrze niż całą tą trasą. Zobaczcie, jak to jest fajnie. Tu jest dobre miejsce. Chciałem tam bliżej, ale ktoś już tam rozłożył namioty i będzie biwakował, więc nie będę mi się tam wtrącał. Musi wystarczyć. Robię szybką kawkę i coś do jedzenia. No właśnie kupiłem sobie taką sakwę w promocji w Decathlonie. Była dobra zniżka, także stwierdziłem, że to jest idealny moment na zakup. Takie coś dzisiaj będziemy jedli. Jak na razie sakwa spisuje się dobrze, nie mam żadnych zastrzeżeń do niej.
Jakaś motorówka. Aż falę narobiła ta motorówka. O, w końcu. No, powiem wam szczerze, że się trochę zmęczyłem. Najbardziej chyba szukaniem tutaj tego miejsca na Odrą. Ale mam nadzieję, że ten postój mnie tutaj wzmocni i nabiorę sił do dalszej jazdy. Szczególnie, że zostało mi do domu co najmniej 35 km. Także to nie jest mało. Czekając tutaj na tą kawkę, muszę wam powiedzieć, że szykuję się do nocki w lesie. Do samotnej nocki w lesie. To będzie moja pierwsza noc solo w lesie. Mam pewne obawy. Głównie tutaj wyobraźnia pracuje. Obawy przed jakimiś ludźmi. Trochę strachu jest. Może macie też jakieś rady na taką pierwszą nockę? Co zrobić, żeby nie uciec w środku nocy do domu? Ale będzie to nocka pod namiotem. Nie biorę hamaka, bo w namiocie czuję się po prostu bezpieczniej, bo już tak spałem. Także myślę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni będę ruszał do lasu. Woda się gotuje, a w tym czasie mała kawka. I to jest ten mikromoment. Niby mikro, ale jednak piękny. Dawno nie jadłem takiego makaronu na szybko. Ostatnio chyba na biwaku w lesie w październiku. W sumie dobre miejsce, żeby tak pobiwakować, przespać się nawet na tej odsłoniętej właśnie plaży. Nie ma dzisiaj wielkiej uczty, ale czasami też tak bywa. Nie zawsze jest moment na jakieś wielkie gotowanie. Jak już tak siedzimy, to wspomnę też, że mam nową kamerkę. Możecie dać znać, jak to wygląda. Kupiłem ją dlatego, między innymi, po tym odcinku o upale, gdzie mój iPhone od razu się przegrzał i nie mogłem nagrywać. Drugi problem z iPhone'em, jaki miałem, to miejsce. Cały czas brakujące miejsce. Jeszcze jest jeden plus tej nowej kamerki. Nie potrzebuję już transmitera czy tam odbiornika do mikrofonu. Mogę go podłączyć bezpośrednio przez Bluetooth, a ostatnio miałem poważne problemy z połączeniem z telefonem. Przede mną kawał drogi i dalsza część przygody. A co mi się stało z moim batonikiem? No, nie wytrzymał temperatury. Chyba go zawiozę z powrotem do domu i dam do lodówki, bo jest po prostu w stanie ciekłym. Muszę wrócić tutaj wzdłuż mostu. Aż tam jest dopiero ten wjazd na górę.
teraz droga powrotna ku zachodzącemu słońcu. U mnie jak zwykle te same problemy. Znowu za mało wody. Przydałoby się gdzieś podjechać, dokupić. Dzisiaj 100 nie będzie, ale i tak czuję, że będzie ostro i z 80-70 wyjdzie. Mam też taki plan, żeby w jakiejś kolejnej mikroprzygodzie przekroczyć 100 km, co byłoby moją życiówką na rowerze. Praca w re. Dopiero co kombajn skończył pracę, a tu proszę. Złota godzina. Najlepsza. Najlepsza do nagrywania i do podróżowania. ...50 km. 50 km za mną. Będę się trochę wspomagał żelkami. Pierwsze objawy zmęczenia. Ale myślę, że spokojnie dam radę. Trochę będzie pod górkę. Oj, czuję grilla. Zjadłoby się też jakieś mięsko. Zamontowałem sobie jeszcze taki paśnik na przekąski. W tym wypadku na żerki. Fajna sprawa. No to już chyba ostatnie widoki na słońce zachodzące, bo jak już przejadę przez ten las, to wątpię, żeby jeszcze było na tyle widoczne. Zbliża się 60 km. Trochę jednak osłabłem. Tak myślę, że sobie kupię jakiś napój z cukrem, żeby trochę mnie podładował. Jest upragniony Dino. W końcu coś się napije. Zakupy zrobione i można jechać dalej. Ok, pit stop zaliczony. Nowe przekąski mam w paśniku. Wypiłem też jakąś kolę, żeby złapać jakąś szybką dawkę cukru na ostatnie kilometry. O ile sama sakwa z Decathlonu sprawdza się dobrze, to razem z tą torbą, sakwą, co kupiłem wcześniej, no niezbyt, bo brakuje miejsca tutaj po prostu. I raczej będę musiał mieć dwie takie sakwy, a z tamtej po prostu zrezygnować. Właśnie mija 70 km dzisiejszej przygody. Czy żałuję? Ani trochę. Jestem zmęczony, ale warto było. Zawsze jest warto wyrwać się z domu. To 9 godzin na świeżym powietrzu, bez scrollowania telefonu. Głowa odpoczywa i o to chodzi. Przede mną świeżo otwarty wiadukt. Ma to swój klimacik, trzeba przyznać. No i koniec. 78 km. 4 godziny 51 minut jazdy. Na koniec mały eksperyment. Jak obejrzyliście do końca,
dajcie znać skąd jesteście. Do następnego, na razie. Bye.